Hejka wszystkim w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj jest to bardzo wyjątkowy film, ponieważ Szkrabik kupuje Transalpinę, rocznik 9.1. Bardzo stary motocykl, ale za to z wielką historią. I co? Jesteśmy już w miejscu, w którym Szkrabzilla otrzyma swój motocykl i już wam możemy go pokazać, bo stoi on tam. A całą resztę opowiem wam Wiktor. Idziemy zobaczyć maszynę. Pierwszy raz dzisiaj, jeszcze musimy zapłacić, wziąć papiery. Dzisiaj rano motor jeszcze przed przegląd dodatkowy. I co, wczoraj nim jeździliśmy, zdobyliśmy go zobaczyć, upewnić się, czy wszystko jest git. Dużo oglądałem motorów, chciałem kupić Africa Twin, też starą, ale okazało się, że ja mam teraz prawo jazdy tylko na 2 i nie mogą jeździć Africa Twin legalnie, więc to jest największa możliwa pojemność, na której mogę legalnie się poruszać. Tak się prezentuje najnowszy motocykl Szkrabzilli, aczkolwiek nie jest on wcale taki nowy. Normalnie świat motocykli. Pięknie się prezentuje moim zdaniem. Planujemy z Szkrabzillą pojechać w jakiegoś dalszego tripa. Jeszcze nie wiem gdzie, zainspirował mnie do tego youtuber Arieman. Zobaczcie sobie, tam właśnie on kupił sobie właśnie od jakiegoś dziadka Africa Twin. W ogóle w shopie ją znalazł, pod kocem była i pojechał z nią prosto od razu do Norwegii na najbardziej wysunięty punkt na północ, ląd. I właśnie chciałem w ogóle tam pojechać też, ale jest dużo miejsc, które można pojechać takim motorem. Ogólnie tak, motor jest, wygląda to jest, że jest w bardzo dobrym stanie. Nie wiemy co jest w środku, bo nie otwieraliśmy silnika, ale wydaje mi się, że raczej wszystko jest git, bo ten silnik wygląda lepiej niż w jakimś moim KTM-ie, którym ostatnio miałem, czy Husqvarnie. Wygląda jakby tu rzeczywiście nigdy, nie wiem, jest idealny wręcz bym powiedział. Nawet tutaj nie jest wytarte, chyba że ktoś to pomalował gdzieś. Albo tu jest jakaś, o tu jest delikatnie. Ale jak na 90 000 km przebiegu to jest nic praktycznie, ogólnie rzecz biorąc. Szkrabzilla już dokonał transakcji. Tak, idę już po kask i widzimy się za chwilę w innym miejscu, ponieważ jest tu głośno. Opowiadam o motorze, pokażemy jak jeździ i co? Powiemy wszystko co się da na jego temat. Tu jest mój helmet, Szkrabzilli kurtka, w niej będzie podróżować, patrzcie jakie fajne. Ogólnie to był kiedyś kombinezon na motor, ale został ucięty i została z niego wycięta tylko ta góra i jest teraz taka kamizeleczka. Fajny pomysł też miał. Szkrabzilla odjeżdża. Patrzcie kto tutaj jest. Szkrabzilla ze swoją Transalpiną. Uwaga, już motocykl został zarejestrowany i ubezpieczony, więc jesteśmy już bezpieczni na drodze. Zaraz po zakupie Szkrabzilla to zrobił. Sprawdźmy jak odpala. Uwaga. Z ciekawszych rzeczy, które dostaliśmy w gratisie, jest praktycznie cały bak, więc mamy w gratisie cały dzień jazdy. Co ty robisz, Szkrabzilla? Nie, nie. Możesz chyba? Tutaj był telefon schować. Możesz pochować do mojej kieszeni tylnej. Widzisz, Szkrabzilla jak się jechało, ale jak na taki motor to się jeździ serio dobrze, no nie? No taki stary. Jak wsiadałem nieraz na jakąś starą krosówkę, no nie? To był wyjazd na ch**a zazwyczaj, albo jakiegoś speedbike'a skatowanego, no nie? Nagrywam cię. Wow! Shit! Ej, jak tu jest zimno!
dosłownie jesteśmy już na polance. Maszyna jest już ubezpieczona, zarejestrowana i wszystko już jest legalnie. Prawo jazdy jest, można śmigać po drodze, można jechać za granicę, można jechać gdziekolwiek. No co my tu mamy? Maszyna jest z 91 roku, ma jakieś około 50 koni. Ogólnie to Honda zaczęła produkować motory chyba tam 87, te właśnie Transalpiny, i do 95 były właśnie jeszcze produkowane w Japonii, więc mi się jeszcze swarciło i to jest ta japońska, bo później już przenieśli fabrykę do Włoch, więc to jest prawdziwa maszyna prosto z wyspy. To jest bardzo fajny plusik. Ogólnie motor jest niezniszczalny. Ma w tym momencie przejechane 87 tysięcy. Nie wiadomo, czy nie ma 187, bo równie dobrze mógł się licznik obrócić i mógł mieć 187. Tego nikt nie wie, bo licznik jest legendarny, starodawny i wtedy jeszcze nie było żadnych systemów, które rejestrują przebieg przy jakichś tam przeglądach. Ale ogólnie ten przebieg nie jest duży jak na ten motor, gdyby to było rzeczywiście 87. Ale możliwe, że ma taki przebieg, bo wygląda naprawdę dobrze. Te wszystkie rzeczy, nie wiem, jakieś takie, co się patrzy, te gumki, to jest praktycznie w ogóle nie wyścizgane. No ja w KTM-ie coś takiego miałem, nie wiem, po 20 motogodzinach już wyścizgane. I to gorzej dużo, to w ogóle nawet nie tak jak tutaj, to jest praktycznie nic. To w ogóle jest niezużyte, jakby tu nigdy, nie wiem, nikt nie siedział, albo gościu zawsze jeździł sam ogólnie. Silnik w ogóle to wygląda jak nówka, nie wiem, jakby on zupełnie, nie wiem, miał, nie wiem, maksymalnie kilka lat, a nie 30. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego motoru. Ogólnie chciałem sobie kupić najpierw Honda Africa Twin, ale stwierdziłem, że nie będę się szalał i jeździł bez prawa jazdy. Na dwa Honda Africa Twin się nie mieści, że tak powiem, bo jest za mocna. Więc stwierdziłem, że widziałem gdzieś tam jakieś właśnie zdjęcia tych, że to jest taka mniejsza trochę wersja tej właśnie Africa Twin, ta Transalpina. No i akurat swarciło mi się, że przypadkowo wszedłem na Elixa, było dosłownie kilka tych Hond, nie za dużo. Patrzę, w ogóle taka piękna, idealna, jak widziałem na filmiku, który dosłownie wcześniej oglądałem, gościu chwalił, podniecał się nią i w ogóle. Ja patrzę, a taka jest w Rzeszowie, więc to był wielki fart. Pewnie nawet gdyby nie była w Rzeszowie, to pewnie dzisiaj jeszcze bym jej nie miał i nie wiem, czy bym w ogóle ją kupił. A tak to pojechałem, zobaczyłem i no od razu mi się spodobała. Nawet koła tu kurde są wręcz idealne, rawka nie jest, nie wiem, ani nie, nawet od kamyczków nie ma ryski. Kurde, ja chciałem, żeby mój motor tak wyglądał po tylu latach. Motor został sprowadzony ze Szwajcarii i miał tylko jednego właściciela. Jest to duży plus, mam nadzieję, że był dobrze dbany. A co, w sumie zanim będę sobie już tak lajtowo jeździł wszędzie, no to przed jakimś wyjazdem trzeba będzie zmienić na pewno olej, zaglądnąć tam na zawory, chociaż nie sądzę, żeby tutaj ten silnik tak dobrze pracuje, on tak dobrze odpala, że no nie wierzę, że coś tam jest nie tak w środku. Ale co, ogólnie otworzymy silnik przed wyjazdem na przykład na 1500 km, czy po prostu będziesz nie sądził, że coś się może stać? To z mechanikiem i ustalimy to, nie będziemy po prostu, wiesz, się rzucać. Maszyna ma, patrzcie, właśnie to jest ciekawe, że on ogólnie wydawałoby się, że jest chłodzony powietrzem, bo ma te wszystkie żebra i w ogóle, a tak naprawdę to jest chłodzone tak jakby i powietrzem, bo ma te żebra i jeszcze chłodnicę i jeszcze wiatrak, także tu jest maksymalne odprowadzenie powietrza jakie się da. Troszeczkę tutaj grzeje, te żebra na pewno oddają trochę ciepła tutaj na te nogi, trochę grzeje w nogi, ale nie jest jakieś przeszkadzające. Jestem zadowolony, maszynę dostaliśmy z całym bakiem, więc sztos. Mam nadzieję, że nam długo posłuży. Nie zamierzam je sprzedawać, nie chciałem też kupować droższego motoru. Nie zgadniecie, nie wiem czy to jest dużo czy mało. Myślę, że to jest średnia cena za tę Hondę. Na pewno w tym stanie lepszej nie znajdziecie. Kosztowała 8700 plus do tego jeszcze ubezpieczenie, rejestracja, no to ubezpieczenie 190 zł, rejestracja 120, no to mamy ile? 310, tak? Więc w sumie 9000 kosztowało mnie ten motor. Właśnie jest to trochę dziwne, że nie ma tutaj wskaźnika paliwa. Jak kończy nam się paliwo, to zostaje nam jeszcze tutaj opcja rezerwa. Nie mam... O kurde, aż skrzypi. Nie mam pojęcia, ile na tej rezerwie da się zrobić, dopiero doczytam i się dowiem. Ale myślę, że sporo, bo ten motor pali bardzo mało. Jest oszczędny. Patrzcie, jak ten silnik pracuje. Jak 30. Nie ma odcinki. Albo nie doszedłem jeszcze do tego obrotu. Ale aż by było szkoda.
Czyli co, będziesz sprawdzał ile jest oleju teraz, tak? Tak. Dobra, przetrzymamy. Mi się to podoba, no. Motorek? Fajnie jest. Pojechałbyś w jakąś trasę nim? Dokąd byś pojechał? Nad Solinę to byś mi to ile jechał nim? Na Lajtasie, na co? Godzinę max. No. Czy to jeszcze raz włóż? Tylko ja nie wiem, bo tu nie pisze minimalnie ani max. To jest chyba tu między tematem. No. No. No i włóż. Chyba jest, no, okej. jest dużo oleju. No. Chyba czwórka się kupuje oleju. No ciche, bo te wydechy ma takie właśnie. No ale po co głośno? Czy to nie jest jakiś motocykl do stuntu? A ten kufer zostawiasz? Zostawiam, no. Przecież chłopie, tu masz zajebiście dużo miejsca tam. Wiesz, jakie to przydatne? W trasę trzeba kupić więcej kufrów. Jakiś chyba jakieś kluczyki są. Uff. O kurde, normalnie zestaw jak w KTM-ie. Nawet Honda pisze na kluczyku. Ty nawet patrz, to jest klucz do szprych nawet tutaj. Zajebiście. I se dokręcasz. Kiedyś to dbali o użytkowników, nie to co teraz. Dobra, szprycha ci się poróżniła, dawaj do ASO. Dawaj do ASO na serwis. Tak więc sprawdziliśmy ostatni olej. Nie wiadomo w jakim jest stanie, jest go sporo, ale jest dosyć czarny, więc postanowiliśmy zakupić nowy olej. W zestawie mamy też filtr oleju, dodatkowo w zestawie były też świece. Nie wiem po co aż 4, ale ogólnie są takie świece, które są tanie. Są świece za 300 zł, a są też świece za mniej niż 10. Chyba to właśnie jest ten przypadek, bo raczej jakby to były drogie świece, to by ich nie wysłali 4, bo potrzebne są tylko 2. I ten zestawik z olejem kosztował 250 zł, więc nie jakiś majątek. Mamy też kierunkowskazy, które też dzisiaj zmienimy, bo te są urwane. Nie wiem kiedy się urwały, ale tutaj na gumie popuszczały i je dzisiaj też wymienimy. Ale zaczniemy od oleju, także zabieramy się za odkręcanie. Ogólnie ta osłona jest gigantyczna w porównaniu z osłonkami do mniejszych motorów. Mamy to. Osłonka jest ściągnięta. Okazało się niestety, że nie mamy klucza do filtra oleju, który jest dosyć duży, bo to są takie specjalne nasadki, żeby na całe to zaszedł taki klucz. Musimy pojechać zdobyć go w jakimś sklepie, miejmy nadzieję, że będzie. Mamy właśnie nasz klucz, kosztował 30 zł, jedziemy zmieniać filtr. Tak się prezentuje nasz kluczyk do odkręcania filtrów. Tu jak widzicie mamy nowy filtr, sprawdzam właśnie czy pasuje. Klucz 27 tutaj zachodzi. Najpierw musimy spuścić olej, a dopiero później odkręcimy filtr oleju i spuścimy resztę oleju, który jest tam w filtrze. Więc musimy znaleźć teraz jakiś pojemnik na ten olej, ponieważ nie jesteśmy w naszym warsztaciku i nie mamy naszego pojemniczka. Nagrzany nożyk jeszcze działa. Ostatnia prosta. Tutaj jest śruba. Poszedł, dobra. Uwaga. Motor jest dosyć mocno nagrzany, więc może dosyć mocno lecieć. Tym bardziej, że jest tutaj prawie 3 litry oleju. O! Auć! Próbuję. Ale czarny. Wydaje się dosyć poważnie i zużyty. Jak woda leci. Tak się prezentuje stary filtr oleju, właśnie udało mi się go odkręcić. Ja musiałem się z tym pobawić, ale się w końcu udało. To nie mogę go teraz wyciągnąć z tego uchwyciku. Trzeba będzie przywalić. Dobra, jest. Oryginalny Honda. My niestety nie mamy oryginalnego, ale miejmy nadzieję, że też się sprawdzi. Tak się prezentuje stary, tak nowy. Po prostu ten jest jakiś większy, ten nowy. Nie wiem z jakiego powodu. Dziwne. Miejmy nadzieję, że spasuje. Pasuje póki co. Kręca się łatwo. Tak więc jesteśmy już na etapie końcowym wymiany oleju. Wchodzi 2,6 litry oleju. Mamy 4, więc musimy uważać, bo nie mamy pojemniczka, żeby sobie odmierzyć. Gdzieś mniej więcej tutaj powinno nam zostać. Tak więc odkręcamy już tutaj pokrywkę. Syp. Wlewamy nowy olejek. Teraz Alpina się ucieszy.
Guys, właśnie udało mi się zmienić olej. Pozostało mi już tylko zapisać sobie przebieg. Polecam wam zrobić sobie coś takiego nawet w telefonie, w jakimś zwykłym notatniku. U mnie to wygląda tak. Zapisuję sobie tutaj książka serwisowa, wpisuję sobie przebieg i po prostu wpisuję sobie, jak coś wymieniam, to wpisuję przebieg i co wymieniłem. Bierzemy się teraz za kierunkowskazy. Z tego co udało mi się zobaczyć, tu jest śrubka, tu jest na taki wcisk jak w KTM-ie często jest, tak więc zaraz zobaczymy, co tam się kryje pod spodem. Z tego co widzę, to tu mam filtr powietrza, który też mnie ciekawiło gdzie jest. Tu jest wlot tego filtra, tu tędy pobiera powietrze. Fajnie ukryte, podoba mi się to. Jak widzicie, siedzenie jest ściągnięte i jest odcinany właśnie kierunkowskaz. Właśnie odpinamy tutaj przewodziki. Właśnie tutaj mam problem, bo kabelki są w innym kolorze, więc prawdopodobnie zapnę obydwa i po prostu przetestuję, czy działają. Tak więc odpinamy tutaj pomarańczowy. Tu sobie zobaczyłem, jak ciągnę ten, ciągnie się tamten, także tu mam pomarańczowy. O, ten drugi też od razu wyszedł. Dobra, ten on nam wychodzi. Wkładamy nówkę. Uwaga, unboxing kierunkowskazu. Okazało się, że jest tylko jeden. Myślałem, że będą dwa. Więc wymienimy ten bardziej uszkodzony dzisiaj. Dobra, mamy podpięty już kierunkowskazik. Przetestujemy go teraz, czy działa. Czy został dobrze podpięty. Świeci, tak więc chyba wszystko jest dobrze podpięte. I możemy składać maszynę. Tak się prezentuje nówka, pięknie. Mordeczki, dobrze skończyć tego odcinka. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się Hondzina i czy sami chcielibyście taką mieć. No mi się motorem bardzo dobrze jeździ, także bardzo wam go polecam. Jak widzicie, jest trochę stary, trzeba troszeczkę przy nim porobić. Jeszcze pewnie nie jedna rzecz, myślę, że jeszcze napęd trzeba zmienić. Troszkę się też o nim dzisiaj nauczyłem, bo troszeczkę go rozebrałem. Tak więc pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, subskrybowaniu. Wbijajcie na następne filmy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.